Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek i dzisiaj będziemy piekli przepyszne drożdżówki z cynamonem. Ja już kiedyś piekłem drożdżówki z cynamonem, ale teraz to ciasto zrobiłem jeszcze lepsze. No i zobaczycie, wyglądają też troszkę inaczej, także zapraszam do pieczenia drożdżówek. Zaczynamy od zaczynu, tak zwany polisz. To jest w równej ilości mąka, woda i pół łyżeczki drożdży. Ten zaczyn będzie fermentować tak co najmniej przez 6 godzin i wzbogaci naszą drożdżówkę w taki dodatkowy smak. To jest bardzo często stosowane przy bułkach, przy chlebach to szczególnie często przy pizzy. Dzięki właśnie temu zaczynowi ciasto ma o wiele taki głębszy smak. To nie jest takie słodkie, nijakie. Znaczy, tak czy inaczej, nie byłoby nijakie, ale jest po prostu lepsze z tym zaczynem. Można tak do 16 godzin w temperaturze pokojowej. Niech sobie spokojnie fermentuje. Jak nie macie czasu, to tak minimum 6 godzin. Mieszamy wszystko, przykrywamy szczelnie, żeby nie wyschło i reszta zobaczycie, jaka magia się stanie. Po prostu zapach później tego fermentu jest bardzo taki przyjemny, tak troszeczkę zachodzi piwem może. No, polecam, żeby chociaż raz sobie taką drożdżówkę zrobić. To trochę więcej czasu zajmuje, no ale warto. I teraz tak, teraz przygotowujemy ciasto. Mleko ma być w temperaturze około 35 stopni, no takiej temperaturze pokojowej. Ja w mikrofali sobie przygrzałem. Wsypujemy cukier, drożdże i mieszamy. Jeżeli używamy drożdży świeżych, nie suche, no to wtedy można wszystko razem wymieszać. Nie trzeba tych drożdży aktywować. Dlaczego ja aktywuję te drożdże? No przede wszystkim dlatego, że z dwóch powodów. Po pierwsze, szybciej później ciasto rośnie. Po drugie, no wiem, jeżeli widzę, że taki korzuszek się tak utworzy tutaj na tym mleku, no to widzę, że te drożdże są żywe. No zdarzyło mi się kiedyś, chyba z 2 razy, że te drożdże były martwe. O, zobaczcie, jak ten polisz wygląda. No przepięknie. Polisz tak przy okazji to jest ten zaczyn wymyślony przez polskiego piekarza w Hiszpanii. Później przywędrował do Włoch, no i we Włoszech nabrał właśnie tej takiej popularności. Ale jest naprawdę dosyć mocno poprawia smak, nawet jeżeli kotoszkę damy. Ja tutaj daję 250 gramów tego poliszu i to wystarczy. Tak, powracając do drożdży, no zdarzyło mi się, że były martwe, no i wtedy trzeba wszystko wyrzucić. A jak tak, tutaj widzimy, że się nic nie dzieje, no to wyrzucamy tylko trochę mleka i cukru. I teraz tak, nie dodajemy jeszcze soli i nie dodajemy masła. To nie jest ciasto brioszkowe. Tutaj jest za mało masła, żeby to było ciasto brioszkowe, natomiast robimy go troszkę tak jak właśnie to ciasto. Po co? No jest tutaj dosyć dużo płynów i to ciasto będzie takie dosyć rzadkie i chcemy, żeby mąka wsiąkła jak najwięcej tej wody. Gdybyśmy dali teraz masło, czy nawet sól, no to masło w ogóle blokuje, tak jakby tworzy taką warstwę ochronną na mące, że ta woda jest o wiele ciężej wchłaniana. No i teraz to, co zrobiłem właśnie, wymieszałem to wszystko i mieszam około 7 minut. Na takich obrotach średnio niskich. Po 7 minutach wsypuję łyżeczkę soli, pomimo że to jest ciasto drożdżowe na słodko, sól musi być. Sól wzbogaca smak.
wzbogaca smak nie tylko wyroby takie niesłodkie, ale również i słodkie. To, co teraz zrobiłem, to właśnie po kolejnych 5 minutach mieszania dodałem połowę masła i czekam z drugą połową, aż mi się to wszystko wymiesza. Kiedyś zrobiłem właśnie tak chciałem przyspieszyć. Mówię, a tam dodam wszystko razem. No i tak zrobiłem na samym początku. No i to ciasto później było takie klejące. No też wyszła ta drożdżówka dobra. Natomiast pomiędzy właśnie dobrą, a taką super dobrą, taką przepyszną, no jest duża różnica. Tutaj to, co robimy właśnie, to chcemy, żeby ten gluten nam się uformował i później jak to ciasto będzie rosło, ono będzie takie pulchne, takie będzie no, puszyste. Tak jak sobie kawałek takiego ciasta ze środka łamiemy, no to tak jakby się jadło troszkę taką watę cukrową. Naprawdę ten przepis jest przepyszny. Później zobaczycie, jak te drożdżówki zwijam. No to pomysł jest trochę inny. Znalazłem może nie tyle na internecie, go znalazłem właśnie na jakimś kursie. No bardzo ładnie to wygląda i też dzięki czemu ten cynamon i to masło jest lepiej wymieszane z tym ciastem. Natomiast samo ciasto, no to szukałem przepisu długo właśnie na taką dobrą ciasto drożdżowe. No i wreszcie znalazłem. Teraz jeszcze to udoskonaliłem poprzez właśnie dodanie tego zaczynu, poliszu, no i rewelacja, naprawdę. Teraz dodałem drugą część tego masła, no i też czekam, aż się wymiesza. Właśnie ma wyglądać dokładnie tak jak teraz. Mieszam jeszcze na wysokich obrotach już teraz przez kolejne 5 minut. Właśnie chcę, żeby mi ten gluten się bardzo ładnie uformował. Jak to będziemy przyspieszać i po prostu zrobimy z tych w sumie chyba z 12 minut, zrobimy 3 minuty, no to nam wyjdzie taka przeciętna drożdżówka. Też wyjdzie, ale nie będzie tak dobra. Teraz to będę przekładał. Dobrze jest nasmarować miskę olejem. Ja mam taki spray, znaczy nie olej w sprayu, tylko taki spryskiwacz z olejem. Ja to używam przy grillu i dzięki temu będzie łatwiej nam później to ciasto wyciągnąć, jak urośnie. Chcę, żeby nam pomiędzy podwoiło a potroiło swoją objętość. I to też jest ważne. Tutaj nie możemy tego też przyspieszyć. W tym czasie też nam się gluten ciągle formuje i dzięki temu to ciasto będzie takie super puszyste. Zobaczycie, jak ono będzie wyglądać, a najlepiej je upiec. To wtedy sami zobaczycie, jak ono jest. O, zobaczcie, jak ten gluten już jest tak pięknie uformowany. Można rozciągać, no się rozrywa ciągle jeszcze. Jakbym robił broszkę, to bym jeszcze bardziej bym to ciasto tak uformował, żeby to już w ogóle było takie okno, no ale przy drożdżówce to wystarczy. Teraz zrobię sobie taką kulkę, żeby z jednej strony była właśnie taka gładka powierzchnia, przykrywam folią i czekamy, no w zależności od temperatury w kuchni. To może być godzina, mogą być 2 godziny. Brązowy cukier. Brązowy cukier ma po prostu lepszy smak. Skąd się bierze ten brąz w tym cukru? No po prostu w momencie, kiedy cukier jest tworzony, biały cukier, to pozostałość, taki odpad można powiedzieć, to jest melasa. Brązowy cukier jest po prostu cukier z melasą. Melasa jest super dobra, jest taki słodki smak ma. Można kupić melasę w ogóle oddzielnie i wcale nie jest tania, pomimo że to jest niby odpad przy produkcji cukru. Natomiast brązowy cukier to jest właśnie cukier z melasą i on ma taki głębszy smak. Nie jest taki po prostu słodki. No ma po prostu smak. Masło. Ja wszystkie składniki podam w opisie, także tutaj nie podaję, żebym się czasem nie pomylił, bo z filmu się tego nie wymarzę. To co dodałem, to dodałem cynamon.
Ten cukier, który mam, on jest troszkę zbrylony, ale i tak będzie dobre. Najlepiej mieć takie właśnie sypki. Ten jest taki dobry bardziej do innych ciast, no ale też będzie dobry. To się wytopi później. I teraz tak, to co robię, to po prostu mieszam. Chcę, żeby mi troszkę powietrza tam w te weszło. To nie ma być tak jak krem, ale dzięki temu, że to tak będzie taki pulchny, bardziej pulchny, nie za mocno, będzie mi się łatwiej rozsmarowywać, niż gdybym tylko wymieszał. Ciasto, ja teraz przyspieszam to wideo trochę, także wcale tak szybko nie wyrabiam tego ciasta. Natomiast to, co teraz chcę zrobić, chcę rozwałkować w kwadrat wielkości tej stolnicy między, no to nie jest stolnica, to jest deska. Stolnicy nie mam i nie używam. Czasami jak potrzebuję, no to po prostu używam blat stołu, który jest idealny do tego. I rozwałkowuję. To ciasto, widzicie, ono było takie klejące na początku. Teraz się pięknie z nim można pracować. Ma to być prostokąt. No jest chyba wymiary są około 55 cm na 40 cm. Coś koło tego. To nie musi być idealnie tak. Ważne, żeby było w miarę cienko rozwałkowane, dlatego że później będziemy formować właśnie te bułeczki. Bułeczki będę piekł na blasze do takich babeczek, do cupcake'ów. To jest taki sposób, może mało popularny, ale no, ładnie wyglądają. Później te cynamonki. Także czasami jest dobrze upiec coś innego. Mam na przykład przepis na nóżki właśnie z takich cupcake'ów. Nóżki z kurczaka, bardziej to górne łódka. Tak? Tylko po to, żeby wyglądały pięknie. No, zrobiłem sobie właśnie taki prostokąt i teraz rozprowadzę ten krem. Może być tak, że jego będzie troszkę za dużo, ale nie staramy się, jak jest za dużo, to nie staramy się użyć wszystkiego, bo szkoda. No bo wtedy nam to się roztopi, wszystko takie będzie ciężkie. Po prostu, jeżeli... O, zobaczcie. No widać tutaj te bryłki tego cukru. To jest ciągle dobry cukier, on po prostu się zbrylił, bo trochę długo w szafce był trzymany. I warstwa ma być w miarę cienka. Właśnie po to, że później jak będziemy piekli, masło się zacznie topić. No i jak jest tego za dużo, no to będzie takie niedobre. I teraz sobie zakładamy tak na 2. Czyli mamy to jakby takie 3 warstwy. Będziemy mieli 3 warstwy. Staramy się robić to w miarę dokładnie, żeby to wyglądało ładnie. Ja wiem, że są teorie właśnie, że to nie ma być ładne, to ma być dobre. No ale jak coś jest ładne, to nawet lepiej smakuje czasami. I kroimy takie paski. Tych pasków powinno mi wyjść około 12. Mam 12 dziurek w tej blaszce. Kiedyś jak nie umiałem robić ładnie, ciągle nie wychodzi mi takie ładnie, ale kiedyś właśnie jak mi wychodziło bardzo brzydko, no to się zgadzałem z tą teorią, że nie ma być ładnie, ale ma być smacznie. Natomiast no, na szczęście starałem się, żeby to udoskonalać, te techniki i jednak wygląd jest bardzo ważny, szczególnie przy ciastach. I teraz będziemy wycinać przycinać na 3. Ja zacząłem ze złej strony. Bo jak z drugiej strony wycinamy, wychodzi ładniej. I pleciemy warkoczyk. Jak się plecie warkoczyk, no to tutaj musicie podglądać. Ja mam córkę, także problemu z tym nie mam. I zawijamy tak. O.
z tej strony o wiele łatwiej. Wycinamy na 3 i pleciemy warkoczek. Dlatego to ciasto musi być rozlokowane w miarę cienko, bo jak będzie za grube, no to nam się będzie to przy cięciu tak rozchodzić. Będzie za grube, brzydkie, no, po prostu. O. I dzięki temu mamy właśnie taką ładną kulkę. Takie ładne kulki właściwie. I teraz będziemy chcieli, żeby nam znów podwoiły swoją objętość. Tego etapu też nie można przeskoczyć. Nie może być tylko trochę urosnąć, dlatego że, o zobaczcie, mają właśnie być tak właśnie mają urosnąć. Jak przyspieszymy, nie będą pulchne. No i to cała robota pójdzie, może nie tyle na marne, ale nie będzie efekt taki, jakbyśmy chcieli. Teraz smarujemy masłem, przepraszam, jajkiem z łyżką mleka. Smarujemy w miarę dokładnie i do rozgrzanego piekarnika na 180 stopni, zobaczcie, mają wyglądać właśnie tak. Przepiękne są. Pozostawiamy, żeby wystygły, znaczy wyciągamy, żeby wystygły, bo nam wtedy wodą najdą jak na dole, jak nie wyciągniemy, i smarujemy lukrem. Jak lubicie, jak nie lubicie, no to można posypać cukrem, a można niczym nie posypywać. Lukier zrobiłem tak może z 2 łyżeczkami cytryny, żeby on był tak delikatnie kwaśny, i z łyżką masła. No to czas, żeby spróbować. Wyglądają bardzo ładnie. Jak w środku. Popatrzcie, jakie pulchniutkie. Przepiękne. Przepyszne. Naprawdę. Zobaczcie, jak one są pulchne. Po prostu znikają w ustach. No, jeszcze lukier zrobiłem tak delikatnie z cytryną, ale dużo cytryny nie dałem. No i to masło do lukru też daje smak. No, po prostu przepyszne. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji, bo będzie dużo więcej.